Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj krótki komentarz w ramach przeglądu politycznego Nowego Ładu. Ostatni tydzień doskonale nam pokazał, jak mocno rząd centrolewicy musi chwytać się polityki międzynarodowej, ratować nią tak naprawdę. Jedyny duży sukces wizerunkowy, o którym ciągle słyszymy, to jest to słynne wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ. Będę chciał o nim dzisiaj krótko powiedzieć, także o wystąpieniu równoległym Karola Nawrockiego w ONZ, ale wydaje mi się tak naprawdę ważniejsze od tego, co się działo w Nowym Jorku, jest to ciągłe napięcie. Nieustannie słyszymy, że Radosław Sikorski jest wielką nadzieją Platformy Obywatelskiej. Teraz mamy cały serial wokół jego rywalizacji między ministrem spraw zagranicznych a prezydentem. Mamy te wielkie ciosy, wymianę retoryczną, teraz mamy znowu wspólne zdjęcie w ONZ i cały ten teatr, prawda, na jedną i na drugą nóżkę. Kłopot w tym, że jest to w dużej mierze właśnie teatr, jest to pewna gra, podczas gdy polityka zagraniczna jest ewidentnie traktowana jako narzędzie polityki wewnętrznej i równolegle w sprawach bardzo ważnych, takich jak czy umowa z Mercosurem, czy zagrożenia dla polskiego rolnictwa i dla polskiego bezpieczeństwa żywnościowego płynące z liberalizacji handlu Unii Europejskiej z Ukrainą, nie widzimy, żeby minister spraw zagranicznych był tym podobnie zainteresowany. W tym samym tygodniu zresztą mieliśmy kilka takich niekorzystnych sytuacji dla obecnego rządu. Mieliśmy awanturę wokół wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie, co jest dyskusyjne. Myślę, jest to tak naprawdę kwestia drugorzędna z punktu widzenia interesu państwa, interesu narodowego. Mieliśmy poważną wpadkę z zablokowaniem polskim kierowcom powrotu z Białorusi. Mieliśmy kontrowersyjną decyzję dotyczącą Sławomira Nowaka. Tak naprawdę dla mnie ciekawy tutaj z tych ostatnich dni, jak przeglądałem sobie media, był komentarz Leszka Jażdżewskiego. Nie wiem, czy go pamiętacie, to jest postać, o której w pewnym momencie było bardzo głośno w 2019 roku. To jest taki antyklerykalny liberał, który zrobił się naprawdę znany, oczywiście już wcześniej publikował w Liberté i tak dalej, kiedy występując tuż przed Donaldem Tuskiem, wówczas jeszcze politykiem piastującym swoją funkcję jako przewodniczący Rady Europejskiej, ale była to kampania wyborcza w Polsce, mocno zaatakował Kościół. Tak? Jest to człowiek ideowo zdecydowanie odległy wartościom, powiedzmy, tym mi bliskim, ale niewątpliwie człowiek myślący. No i jak tenże Leszek Jażdżewski bardzo surowo recenzuje rządy Tuska w prawie już przecież połowie obecnej kadencji. Pozwolę sobie zacytować, to jest z jego felietonu dla Interi. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że prawicowa krytyka Tuska jest czymś oczywistym i czymś, co się wręcz na nas wylewa. A tutaj warto czytać tych, którzy są bliscy Tuskowi, ale także są bardzo z sytuacji obecnej niezadowoleni. Rząd rządzi, ale czy sprawuje władzę? Raczej administruje, lepiej lub gorzej reagując na wydarzenia i zapotrzebowania rozmaitych wewnętrznych i zewnętrznych grup interesów, niż egzekwuje i narzuca swoją agendę. Wszystkie istotne projekty odziedziczone są po PiS i realizowane z różnym stopniem zaangażowania. Gdy pojawiają się nowe, ich czas życia na półce jest krótszy niż przecenionego jogurtu w markecie. Co się stało z setkami miliardów inwestycji na tysiąclecie koronacji Chrobrego? Czy deregulacja to wciąż priorytet? Pytanie o Igrzyska Olimpijskie w Polsce byłoby chyba poważnym faux pas. Jeśli rządzący nie traktują poważnie samych siebie, to trudno, żeby poważnie traktowali ich wyborcy. PO nie tylko nie ma swojego 500+, ale też Muzeum Powstania i Żołnierzy Wyklętych. To jest moim zdaniem bardzo dobra metafora. Tak? Z jednej strony chleb, jakieś konkretne działania państwa, które przekładają się bezpośrednio w sposób materialny na życie ludzi, a z drugiej strony igrzyska szeroko pojęte, tak? W takim lepszym tej frazy znaczeniu, warstwa kulturowa, tak? Czy potrzeby ciała i potrzeby ducha. Tak? Jażdżewski tutaj wymienia te kolejne projekty, które Tusk wrzucał do debaty w taki typowy dla siebie sposób. Tak jak kiedyś wrzucał tam kastrację pedofilii, tak? Teraz były tam właśnie te projekty na tysiąclecie, setkę miliardów inwestycji, były Igrzyska Olimpijskie, które Polska zrealizuje, była deregulacja i projekty Brzozki, tak? Te kolejne rzeczy, które się pojawiają, z których niewiele wynika. W tym tygodniu też mieliśmy przecież wiceministra obrony Cezarego Tomczyka, który przyznał, że jeśli chodzi o te słynne szkolenia obronne, tak, gdzie obywatelem miał być super program tutaj szkoleń, dzięki czemu będziemy podnosić poziom obronności obywateli.
przyznał, że no, są kontynuowane i rozwijane dotychczasowe programy, tak? Czyli nic nowego nie wprowadzili, tylko rozwijają to, co już było. Fajnie, ale to moim zdaniem bardzo dobrze też pokazuje, tak? To ja pamiętam w jednym z programów w kanale Zero, właśnie przy okazji tej kwestii szkoleń obronnych, tak? Jak Kuba Dymek mnie o to pytał, to miałem taki moment, że po prostu no, to jest tak rozwalające, jak Tusk kolejny od tylu lat stosuje tę samą metodę. Wrzuca coś do debaty, to istnieje w debacie przez tydzień, prawda, wali ręką w stół, tak? I nic z tego albo bardzo niewiele z tego wynika, tak? I to jak Jażdżewski pisze, że nie ma swojego 500+, czyli czego, co się bezpośrednio przełożyło na życie, ale także nie ma właśnie niczego, co by zagospodarowało w sensie takim duchowym, kulturowym, jak zwał, tak zwał, aspiracje, potrzeby, także takie potrzeby tożsamościowe Polaków, tak? Że mieli poczucie, że rząd, władza, klasa polityczna, elita narodu, prawda, dokądś ich prowadzi, tak? Dalej cytat z Jażdżewskiego. Duża część obozu władzy, zachowuje się tak, jakby czekała już tylko na wyborczy wyrok. Kombinując w międzyczasie, jakby tu za bardzo nie podpaść, żeby dojechać spokojnie do końca kadencji, wycofać się na z góry upatrzone pozycje i przeczekać chude lata w opozycji. No i cóż, trudno się z tym nie zgodzić. Oczywiście znajdziemy pojedyncze osoby, które coś tam próbują jakieś tematy wrzucać. Pani Pełczyńska coś tam próbuje co jakiś czas wrzucać. No ale niewiele z tego na koniec dnia się przebija, niewiele z tego wynika przede wszystkim, jeśli chodzi o tych czołowych polityków rządu, no to właśnie bardzo wyraźnie widzimy, że mamy w tej chwili skupienie na tych kolejnych występach Sikorskiego, na kwestiach bezpieczeństwa, tylko bardzo często to ma krótkie nogi, tak jak z tymi szkoleniami obronnymi, tak? Gdzie mamy po prostu rozwijanie dotychczasowych projektów rozpoczętych jeszcze przez wcześniejszy rząd. I ostatni cytat z Jażdżowskiego, myślę dość trafny. Jasny, zdecydowany przekaz mówiący do swoich, jeśli jest wiarygodny, niesie się mocno i trafia również do niezdecydowanych. A gdy próbuje się uwodzić niezdecydowanych niezdecydowaniem, po prostu nie uwodzi się nikogo. No i myślę, jest to trafna obserwacja, tylko no, tak jak także w innych krajach zachodnich mamy takich myślicieli, komentatorów, identyfikujących się bardzo silnie właśnie z demoliberalnym establishmentem i tym dotychczasowym porządkiem międzynarodowym i porządkiem właśnie liberalnym, organizującym życie polityczne w świecie zachodnim, oni nawet jeżeli mają tego typu trafne obserwacje, na koniec bardzo często one są po prostu bezpłodne, dlatego że politycy, których celem jest przetrwanie i zachowanie po prostu polityczno-ekonomiczno-społecznego status quo, no trudno im tego typu program, który tak naprawdę do tego się ostatecznie sprowadza, tak? Patrick Dennin pisał, że liberalizm przegrał, bo liberalizm osiągnął swoje cele, tak? Trudno z tego cokolwiek konkretnego wyciągnąć, więc mamy taki teatr, tak? Tak jak Tusk w Sejmie podczas głosowania wotum zaufania dla rządu, po tym jak przegrał wybory prezydenckie, Rafał Trzaskowski deklarował, że no jest tak oczywiste, że Polska wróciła do europejskiej ekstraklasy, że nawet nie będzie tego argumentował, tak? No, jest to tak oczywiste, że nawet nie trzeba tego nijak uzasadnić, tak? No i Radosław Sikorski jako ten, prawda, awansowany wicepremier, jako ten, który być może wygrałby wybory prezydenckie, ten, o którym już się tego nie dowiemy, tak? No bo rzeczywiście Sikorski w 2010 roku miał być kandydatem na prezydenta Platformy, nie został. Za zabawne wtedy mu zarzucano, że jest zbyt młody, tak? Bo ma dopiero tam 47 lat, tak on się tłumaczył, że Obama jest w podobnym wieku, wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych, no ale wybrali doświadczonego Bronisława Komorowskiego. Jak to się dla nich skończyło w 2015 roku wiemy. Oczywiście Sikorski także w 2020 roku był rozważany zamiast Trzaskowskiego. Trzaskowski przegrał w 2025 roku ten sam scenariusz. Nie dowiemy się. Ja osobiście uważam, że Sikorski miałby większe szanse niż Trzaskowski. Od początku tak uważałem, pisałem tak jeszcze po rozstrzygnięciu prawyborów w Platformie, ale oczywiście już się tego nie dowiemy. A może dowiemy się w 2030 roku, jeżeli Radosław Sikorski wreszcie wystartuje na prezydenta, chociaż tym razem będzie mu pewnie zarzucane dla odmiany, że jest już za stary. No,
Szybciej możemy oczywiście go zobaczyć teoretycznie w roli premiera, gdyby Tusk odpuścił, o tym też, prawda, już były tysiące spekulacji. Czy tak będzie, to nie wiemy, na pewno jest teraz tym wicepremierem i na pewno jest tą kartą, którą Platforma najbardziej gra, także dlatego, że sam Tusk woli się niekiedy schować w cień. Tylko moim zdaniem tutaj, bardzo jeszcze zanim przejdę do tego ONZ-u, bardzo wyraźnie widać, że to jest odgrzewany kotlet, tak? Tak jak już mówiłem, te spekulacje o tym, że Sikorski będzie twarzą Platformy, no to już mamy czwarte kolejne wybory prezydenckie, tak? Mamy, w których mówi się, że a może on wystartuje. A przecież pamiętajmy, tak? On jest już najdłużej urzędującym ministrem spraw zagranicznych w historii Polski. Pamiętamy, jak to się kończyło poprzednio, jak nim przestał być, tak? Wskutek afery taśmowej. Pamiętamy, jak został na chwilę marszałkiem Sejmu, a później właśnie wskutek tych kolejnych nagrań w 2015 roku został dość, powiedziałbym, brzydki sposób wycięty z tego stanowiska i zesłany w niebyt, tak? I to nie przez Tuska, tylko przez potężną Ewę Kopacz, tak? Która go wyrzuciła z polityki. To jeszcze było zabawne i dobrze też moim zdaniem pokazywało taki modus operandi Sikorskiego, ponieważ Sikorski po tym, jak złożył dymisję z bycia marszałkiem Sejmu, powiedział publicznie, no, ale ja będę teraz jedynką Platformy Obywatelskiej z Bydgoszczy, tak? Czego ewidentnie nie uzgadniał. No i Kopacz powiedziała, że nie będziesz, tak? I nie wystartował w ogóle w tamtych wyborach, tak? Po 4 latach Grzegorz Schetyna go przywrócił, tak? Z politycznego niebytu, wystawiając go do Parlamentu Europejskiego, no i potem Sikorski sukcesywnie wrócił. No i to też bardzo wyraźnie zresztą widać, tak? No, Nawrocki, z którym teraz mamy to wielkie napięcie, tutaj, prawda, zderzenie prezydenta i wicepremiera, czy prezydenta i ministra spraw zagranicznych, jest młodszy od niego dosłownie 20 lat. On także konsekwentnie wspiera młodszych polityków w PiS-ie po to, żeby ich promować, tak? Po to, żeby oni się na niego orientowali, po to, żeby budować swoje własne środowisko, ale także no, ewidentnie po to, żeby osiągać tym sukces wyborczy. To było także widać w kampanii. Konfederacja oczywiście i sami jej przywódcy, tak, są politykami też w okolicach 40, tak samo jak Nawrocki. Na lewicy mamy oczywiście Zandberga i całą ekipę Razem, która no, jest długo obecna w polityce, ale podobnie zresztą jak politycy Konfederacji, ale cały czas jest odbierana słusznie jako no właśnie politycy w okolicach 40, ewidentnie znacznie młodsi od Tuska, Kaczyńskiego, ale także Sikorskiego. W Platformie mamy już 2 lata rządów i nikogo nie udało im się wypromować z ministrów czy wiceministrów, który byłby takim kandydatem, a może to on zostanie następcą Tuska, może to on będzie kolejnym premierem, może to on będzie kandydatem na prezydenta. No nie, mieliśmy odgrzanie Trzaskowskiego, które wiemy jak się skończyło i nawet nie chodzi mi tutaj o wiek, chodzi po prostu o pewne zużycie materiału, tak? Człowieka, który już był na N stanowiskach i oni w kółko go wystawiają, mimo że kolejny raz przegrał i można się było spodziewać tego, że przegra. I tak samo Sikorski, tak? W kółko ta sama młoda nadzieja Platformy, tak jak młodym, obiecującym, prawda, młodym, młodzieżowym komentatorem jest Kuba Wojewódzki, tak? No, skądinąd Sikorski sam się na ten temat wypowiedział poniekąd, zauważając w ramach tych swoich zgryźliwości, że kiedy Marcin Przydacz, prezydencki minister do spraw zagranicznych u Nawrockiego, że Przydacz miał mleczaki, kiedy ja już byłem wiceministrem. No i bardzo słusznie, bo Sikorski pierwszy raz był wiceministrem 34 lata temu, tak? To rzeczywiście wypada odnotować. I nawet oczywiście on jest cały czas bardzo sprawny intelektualnie, tak? Ma 62 lata, to jest ciągle wiek, w którym absolutnie można spróbować czołowe urzędy, jeszcze może spokojnie z paręnaście lat pociągnąć, jeżeli będzie w dobrym zdrowiu, ale chodzi mi o sam fakt, nawet bo też Sikorski bardzo młodo zaczął, tak? Te czołowe stanowiska obejmować. No tylko o to mi właśnie chodzi, że no, oni nie są w stanie wypromować nikogo nowego, tak? I to jest w kółko ta sama karta, która ma swoje ułomności. Do ułomności tej karty teraz będę chciał przejść. No bo mamy to wystąpienie Sikorskiego w ONZ-cie. Straszy zestrzeliwaniem, wygarnął ruskim, prawda? Wszyscy się cieszą, także przecież no niewątpliwie Sikorski jest w stanie docierać do znacznej części ludzi, którzy niekoniecznie głosowali na Platformę czy części centralów, jako no on tutaj właśnie jest taki solidny, ostry, asertywny i tak dalej.
No bez wątpienia jest bardzo sprawny retorycznie, bez wątpienia ma bardzo duże doświadczenie. Przypomina mi pod tym względem Benjamina Netanyahu, który też sprawował różne funkcje, był ambasadorem w ONZ, był wiceministrem spraw zagranicznych i tak dalej, zanim stał się czołowym politykiem, zanim stał się przywódcą partii, premierem. No i także jest przez kilkadziesiąt lat wyćwiczony w występach w amerykańskich i innych angielskojęzycznych mediach. Tak? Podobnie Sikorski, on się tym czuje jak ryba w wodzie. Tak? Jak się popatrzy na ten jego 10-minutowy wywiad dla CNN, właśnie przy okazji wizyty w ONZ widać, że jest bardzo sprawny. Tak? I nie chodzi tylko o język, a zresztą skądinąd, no właśnie, Nawrocki akurat mówił po polsku w Foxie czy w samym ONZ, to oczywiście nie chodzi o to, żeby się fiksować na tym, tak? Że to jest najważniejsza rzecz na świecie, no ale też zawsze to o czymś jakoś tam trochę Sikorskiego buduje. Widzimy też, że jest jakby wie, czego jego odbiorca chce usłyszeć, także jest dość zręczny w uciekaniu od konkretnej odpowiedzi tam, gdzie na przykład rozmówca z CNN go naciska, jeśli chodzi o słowa Trumpa. Tak? Tutaj Sikorski sobie radził dużo lepiej niż w czasach, kiedy Trumpa bezrozumnie atakował. Natomiast jeśli chodzi o tę jego najgłośniejszą wypowiedź, czyli o to straszenie zestrzeliwaniem, no to jest w tym spore ryzyko, tak? To znaczy on poszedł, oczywiście asertywność wobec Rosji, jeżeli mamy tutaj rosyjskie drony, jest słuszna, tylko pytanie, czy pójście tak daleko i publiczne straszenie zestrzeliwaniem także potencjalnie samolotów rosyjskich, na których byłby rosyjski pilot, tak jak to było w przypadku Estonii, gdzie przecież na kilkanaście minut właśnie już nie dron, tylko samolot z rosyjskim pilotem wleciał. No, Sikorski sugeruje, że Polska by taki samolot zestrzeliła. No i zobaczymy, ponieważ jest w tym ryzyko takie, że po prostu Rosja nas naprawdę przetestuje, tak jak to było teraz w Estonii, gdzie ci piloci wlecieli, no i Telegraf wczoraj napisał, że wręcz ten pilot rosyjski pomachał niby przyjaźnie, prawda, w ramach takiej prowokacji do pilota włoskiego, który się w ramach prawda, ochrony powietrznej państw bałtyckich tam obok niego pojawił i piloci włoscy tych pilotów rosyjskich odeskortowali poza granicę Estonii, poza granicę NATO. No, prawda jest taka, że sygnały ze Stanów Zjednoczonych nie zachęcają. Tak, tutaj Donald Trump zapytany, czy powinny państwa europejskie zestrzeliwywać rosyjskie samoloty, powiedział, że powinny. Sikorski to podał dalej. Roger that, tak, przyjęto do wiadomości, no tylko jednocześnie potem Trump mówił, że pytano o to, czy Stany Zjednoczone same będą się w to angażować, czy będą pomagać państwom europejskim w tego typu działaniach. No już tutaj, prawda, się odsunął, tak, wyraźnie, że to jest kwestia Europejczyków, tak, to będzie reakcja Stanów Zjednoczonych będzie zależała od okoliczności. No więc tutaj Sikorski idzie daleko, wystawia się na pewne ryzyko, zobaczymy jak na tym wyjdzie, natomiast na pewno jakby tego mu nie można mówić, przebija się tego typu przekaz do polskiej opinii publicznej i do opinii międzynarodowej, że to jest bardzo asertywne wobec Rosji. Wiąże się to jednak także z pewnym ryzykiem, no bo jeżeli Rosjanie rzeczywiście naruszą naszą przestrzeń powietrzną, tak jak to zrobili ze Estończykami, a później Polska takiego samolotu nie zestrzeli, no to będzie zaraz Sikorski wykpiwany, że gadał i niewiele z tego wynikło, a z kolei jeżeli zestrzeli, no to możemy mieć bardzo poważne ryzyko dalszej eskalacji, tak, na przykład jeżeli byśmy zabili jakiegoś rosyjskiego pilota, tak. No więc nie jest to łatwa sytuacja, pytanie, czy powinien iść tak daleko, myślę, że jest to dyskusyjne, są argumenty w obie strony, ale równocześnie mamy sprawy, powiedziałbym, dużo mniej kontrowersyjne. Mamy na łonie Unii Europejskiej, a Komisja Europejska, czy nawet Niemcy, to naprawdę to nie jest mocarstwo nuklearne jak Rosja, które może nam militarnie poważnie zagrozić. To są gracze, z którymi powinniśmy w ramach przecież istniejących procedur unijnych ostro zabiegać o polskie interesy. Tym bardziej, jeżeli te interesy są bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, interesy naszych rolników. I tutaj minister Sikorski jest albo praktycznie nieobecny, nieaktywny, albo wręcz publicznie rozkłada ręce. Tak? Przecież on cały czas rozkłada ręce w sprawie Mercosuru, tak? Będę wracał do tego, bo to jest moim zdaniem naprawdę dramatyczne. Jeżeli minister spraw zagranicznych publicznie deklaruje, że
nie będzie mniejszości blokującej, no Polska tam zagłosuje przeciw, ale generalnie no nie ma żadnych szans, żeby zbudować mniejszość blokującą. No to jest oczywiste, że Niemcy wszystkim państwom, które się wahają, które nie mają w tej sprawie istotnego interesu, będą to jasno pokazywać. Widzicie, nawet minister spraw zagranicznych jednego z dwóch dużych państw, które są przeciwne temu, czyli Polski i Francji, nawet on publicznie mówi, nie ma żadnych szans na mniejszość blokującą. To po co wy będziecie się w to pakować? Po co wy będziecie się w to pakować? Przecież i tak to się nie uda. No to jest naprawdę absurdalna sytuacja. Nawet wewnętrznie wiedząc, że będzie to trudne, powinno się do końca mówić, pracujemy nad tym, walczymy, zrobimy wszystko, żeby mniejszość blokująca była. A tutaj gość po prostu się wystawia. No po co? Z jednej strony interesy niemieckie ewidentnie, a z drugiej strony, i to chyba pewnie nawet jest ważniejsze, polityka wewnętrzna, tak? Po to, żeby przysolić i powiedzieć, widzicie, głupi Nawrocki, on myślał, że się uda, a my doświadczeni dyplomaci, prawda, mówiliśmy, którzy byliśmy wiceministrami, kiedy Przydacz miał mleczaki, myśmy wiedzieli od początku, że to się nie uda. No gdzie tu jest interes Polski? Naprawdę. To jest straszne. Takie przedkładanie tego, żeby móc powiedzieć, Nawrocki próbował i mu się nie udało, beka z niego. No to jest zupełnie niepoważne, tak? Przedkładanie celów polityki wewnętrznej, tej konfrontacji z prezydentem, potencjalnym rywalem Nawrockiego, tak? Jeżeli Nawrocki wystartuje sam na prezydenta za 5 lat lub ewentualnie jeżeli by chciał po drodze być premierem, ale i Tusk by chciał, ale przede wszystkim no już w tej chwili będzie to między nimi napięcie, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej i także placówek dyplomatycznych, do czego za chwilę przejdę, no ale to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa, bardzo ryzykowna dla Polski, a Sikorski to po prostu, brzydko mówiąc, publicznie olewa. Ale mamy także kolejną sprawę. Mamy kwestię przyspieszenia przez Unię Europejską procedowania umowy z Ukrainą, umowy DCFTA, można sobie wpisać w Google, jeżeli ktoś chce więcej na ten temat poczytać, która będzie ułatwiała Ukrainie import kolejnych artykułów rolnych i spożywczych, takich jak jaja, drób, kukurydza, cukier, pszenica i tak dalej. Mamy w tej sprawie posiedzenie Rady Unii Europejskiej i tutaj mamy wypowiedzi krytyczne części krajów, tych, które na tym cierpią najbardziej, tak? Krajów naszego regionu, Węgier, Słowacji chociażby. No i także, co ciekawe, polski minister rolnictwa, tak? Pan Stefan Krajewski mówi, nadmierny import z Ukrainy wrażliwych produktów rolnych jest wysoce prawdopodobny. Postanowienia w sprawie klauzuli ochronnej nie dotyczą produktów, dla których warunki przywozu zostały już poprzednio zliberalizowane, takich jak rzepak czy owoce jagodowe. No więc wydaje się, że nie ma kontrowersji w tej sprawie. No tylko pamiętamy, że finał tych negocjacji, które były demonstracyjnie zakończone pod sam koniec prezydencji Polski w Unii Europejskiej, tak, pod koniec czerwca, co też pokazało, że ta prezydencja niewiele może. Czy minister Sikorski w tej sprawie, kiedy mamy z jednej strony, mamy tutaj jakby dwa ważne poziomy. Po pierwsze mamy po prostu interes polskich rolników i polskich konsumentów jako taki, a po drugie mamy ewidentną dysproporcję między polskim rozdrobnionym, w dużej mierze opartym na rodzinnych gospodarstwach rolnictwem, a gigantycznymi ukraińskimi agroholdingami, które nie reprezentują przeciętnego tam ukraińskiego rolnika, który ze swoimi dziećmi i żoną prowadzi sobie gospodarstwo, tylko holdingi, które należą w ogromnej mierze do zagranicznego kapitału, do różnego rodzaju zachodnich wielkich koncernów, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy na przykład mających rezydencje w rajach podatkowych typu Cypr, czy wreszcie po prostu ukraińskich oligarchów, tak? Płace ukraińskiego pracownika tam są kilkakrotnie niższe niż pensja minimalna w najbiedniejszym kraju Unii Europejskiej i mamy gigantyczną koncentrację ziemi i kapitału. Tak? Więc jest to w oczywisty sposób nierówna konkurencja. No ale czy polski minister spraw zagranicznych jest jakoś aktywny w tej sprawie? Polski minister spraw zagranicznych wydaje się kompletnie się tym nie przejmować, tak? Tym, że mamy kolejne i jeśli chodzi o Mercosur, i jeśli chodzi o liberalizację handlu z Ukrainą,
kolejne poważne uderzenia w interesy polskich rolników, polskich konsumentów, nasz wszystkich bezpieczeństwo żywnościowe, to żebyśmy mieli naszą polską żywność i żebyśmy byli maksymalnie samowystarczalni. Polski minister spraw zagranicznych w tej sprawie swoich niewątpliwych zdolności retorycznych jakoś używa. Nie wiem. Chodzi po mediach międzynarodowych, naciska w tej sprawie na Niemcy, deklaruje, że Polska będzie walczyć o swój interes. Nie, on się w ogóle tym nie przyjmuje. Tak? Rosja to jest oczywiście bardzo ważny problem. Tak? Zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo ważne, tylko to też jest wygodne, żeby mówić tylko o tym, żeby tylko jeszcze na kolejny sposób zaatakować Putina, a jednocześnie nie poruszać tych tematów, które są mniej wygodne, bo na przykład mamy zwarcie między interesem polskim a niemieckim, bo na przykład na tej samej Radzie wiceminister rolnictwa Niemiec, pan Markus Schick, powiedział, że umowa handlowa z Ukrainą jest po prostu elementem szerszej strategii gospodarczej wsparcia Ukrainy. Ukraina musi być w stanie nadal eksportować swoje produkty rolne. No i co? Czy polski minister jakoś wchodzi z nim w zwarcie, tak, wykorzystując swoją pozycję, swoje koneksje, swój język i tak dalej? No niespecjalnie. Niespecjalnie niestety. A dyplomacja to jest tylko narzędzie. Jakie są skutki dla Polaków z tego, że wygarną ruskim? Poza tym, że cieszymy, że prawda, może być nam przyjemnie, jak tego posłuchamy, tak? I że będzie dużo pochwał na Twitterze. Czy jesteśmy od tego realnie bezpieczniejsi? To jest na koniec dnia ważne, tak? A tutaj dotykamy kwestii fundamentalnych. No i wreszcie mamy cały ten ciągnący się spór z prezydentem. I to jest ostatni ciekawy wątek, który chciałem wprowadzić, czy właściwie w zasadzie dwa wątki łączące się są, które chciałem jeszcze w tym komentarzu wprowadzić. Po pierwsze mamy samo napięcie instytucjonalne, które niewątpliwie coraz bardziej eskaluje, tak? Ponieważ nasza konstytucja, jak widać, jest ułomna w tym, że jeśli chodzi o legislację i jeśli chodzi o reprezentowanie Polski za granicą, muszą się jednocześnie zgodzić prezydent oraz parlament oraz rząd, który tak naprawdę jest oparty na większości parlamentarnej, bo nie da się powołać rządu bez większości parlamentarnej w sposób trwały. We Francji można, w Polsce nie można. Czy w Stanach Zjednoczonych też prawda, można, w Polsce nie można. No i tutaj mamy ewidentny spór, nie tylko jeśli chodzi o ustawy, gdzie widzimy, każdą może zawetować Nawrocki i nie wejdzie w życie, ale właśnie tych ambasadorów, tak? I co więcej, Nawrocki eskaluje poniekąd, dlatego że deklaracja, że teraz MSZ musi jeszcze raz przeprocedować wszystkie dotychczasowe wnioski złożone wobec prezydenta Dudy, a z drugiej strony tych, których Duda nie podpisał, a z drugiej strony deklaracja, że ci, którzy będą się angażować w niekonsultowane, dyplomaci, którzy będą się angażować w niekonsultowane wnioski ambasadorskie, niekonsultowane z prezydentem, nie będą ich wnioski podpisane przez całe te 5 lat. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że jak mamy wszystkich tych, bo tam pal 6 Klicha i Sznepfa, co jest oczywiście bardzo ważne, tak? Nie jest dobrze, że gość, który lżył Trumpa, jest naszym przedstawicielem w USA, albo że syn komunistycznego zbrodniarza jest naszym reprezentantem we Włoszech rządzonych przez antykomunistów. Natomiast jest też ważne tutaj, że chodzi o tych wszystkich zawodowych dyplomatów, których jakby ukoronowaniem kariery mogła być nominacja ambasadorska i którym Nawrocki wysyła sygnał, jeżeli chcecie żeby wasza nominacja była podpisana teraz, przez najbliższe 5 lat, a może przez 10, tak? Póki ja będę prezydentem, to najlepiej dla was byłoby albo wymusić, żeby wasza nominacja była konsultowana ze mną, albo przeczekać te 2 lata, aż zniknie Sikorski, liczyć na to, że wtedy będzie inny rząd i wtedy wasza kariera będzie mogła pójść naprzód. To jest bardzo ciekawe, tak? Także taka rywalizacja o zasoby. No i oczywiście Sikorskiego musi to bardzo rozsierdzać, bo jest to wejście w jego kompetencje, które dotychczas do niego w sensie faktycznym należały, bo prezydent tych kompetencji, które miał, nie używał tak naprawdę, tak? A Nawrocki używa ich w sposób bardzo asertywny. Będzie to ciekawe, jak będzie się ta kwestia rozwijać. Oczywiście możemy teraz mieć to ich uśmiechnięte zdjęcie, ale myślę, że niewiele z tego wynika. Jest to po prostu pewien taki gest, bo wszystkim obu im tak naprawdę się opłaca, żeby raz na jakiś czas podkreślić, że prawda, dla Polski to my tutaj nie będziemy się, prawda, przecież za bardzo kłócić, razem reprezentujemy Polskę przed światem i tak dalej. W praktyce oczywiście jest tak po części, jeśli chodzi o to, co oni mówią, tak? Dzisiaj obecnie te wypowiedzi Sikorskiego wobec Trumpa są dużo bardziej racjonalne, tak? I to nawet w nieprzychylnej mu stacji jak CNN. Ale skąd przecież Trump ją ogląda, nawet jak jej nie lubi.
Natomiast to, w czym oni także się łączą i to, co jest ciekawe, to jest to, że w gruncie rzeczy zarówno kolejne wystąpienie Sikorskiego, jak i to wystąpienie prezydenta Nawrockiego w gruncie rzeczy wpisuje się cały czas w dotychczasowy paradygmat. Tak? No, siłą rzeczy ONZ jest ukoronowaniem tego paradygmatu liberalnego. Tak? Zostało stworzone po II wojnie światowej właśnie po to, żeby nie było więcej wojen i na uniwersalnych prawach człowieka oprzeć stosunki międzynarodowe. Tak? I jak Nawrocki mówi, tutaj cytat, że jesteśmy wspólnotą demokratycznych państw czy aspirujących do demokracji, musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji. Czy jak później mówi, że musimy zbudować międzynarodowy system odpowiedzialności, który nie zawaha się nazwać zła po imieniu, niezależnie od flagi, jaką nosi to zło na ramieniu. Musimy powiedzieć jasno, istnieją granice prawa człowieka i prawa międzynarodowe, a każdy, kto je łamie, powinien ponieść surowe konsekwencje. No i także wchodził mocno w wątek tego, że Trybunał w Hadze jest, prawda, czeka na Putina. Nie powiedział tego wprost, ale wiadomo o co chodzi, że zbrodniarze, wojna na Ukrainie powinni być osądzeni, tak, odpowiedzialni za nią. No i to moim zdaniem bardzo dobrze pokazuje takie ciekawe napięcie, które funkcjonuje w gruncie rzeczy, no, siłą rzeczy w środowisku PiS-u od dekad, to znaczy taka chęć pogodzenia, przywiązania do wartości chrześcijańskich i polskiego patriotyzmu z tym porządkiem liberalnym, tak, żeby w ramach jego się poruszać. No Andrzej Duda 10 lat temu podczas swojego debiutanckiego wystąpienia w ONZ szedł tym jeszcze dalej, tak? Mówiąc o sile prawa zamiast prawa siły. Tak? No, pytanie oczywiście, czy tego typu deklaracje jakkolwiek przekładają się na rzeczywistość. Tak? Znaczy niewątpliwie jest to trochę takie, powiedziałbym, jest tym element takiego sygnalizowania cnoty wobec liberalnego establishmentu, tak? I państw rządzonych przez środowiska liberalne, czyli na zdecydowanej większości państw zachodnich. Tak? Że widzicie, my chcemy w ramach tego porządku międzynarodowego funkcjonować, a z drugiej strony jest to niewątpliwie, tutaj dotykamy tego wielowiekowego już polskiego dylematu, czyli jak uzasadniać przed innymi państwami, że one powinny stawać po naszej stronie przeciwko Rosji, czy też w przyszłości przeciwko Niemcom. Tak? I tutaj mamy tak naprawdę argumenty moralne i argumenty z przywiązania do istniejącego pewnego porządku. Tak? Pytanie, czy nie powinniśmy tutaj bardziej akcentować na przykład kwestii suwerenności narodowej i po prostu takiego realistycznego myślenia o swoim bezpieczeństwie. A te odwołania, moim zdaniem do tego, no nikt nie wierzy w to, że Putin będzie osądzony w Hadze. Tak? Odwołania do praw człowieka i tak dalej, no to służyło temu, żeby uzasadnić, że Polska przedstawia swoją kandydaturę do członkostwa w Radzie Praw Człowieka i tutaj Nawrocki mówił, że uważamy ją za główny organ praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych, który odgrywa kluczową rolę w przestrzeganiu standardów ochrony praw człowieka. Nasza kandydatura odzwierciedla nasze zaangażowanie w promocję i ochronę praw człowieka na całym świecie. No i także mamy tutaj chęć, i to jest bardzo jakby słuszne, że prezydent Nawrocki poruszył kwestię prawa ochrony życia nienarodzonych, tak? I mówił o prawie do życia bezbronnych od poczęcia do naturalnej śmierci. Chronimy nasze rodziny jako miejsce szczęścia, miłości i wychowywania dzieci. Upominamy się jako Polska głośno o los jednej z najbardziej prześladowanych na świecie grup chrześcijan. No i znów jest tutaj cały czas taka próba jakby pożenienia praw człowieka i chrześcijaństwa. Czy to jest do zrobienia? Moim zdaniem jest to kontrowersyjne, no ale jest to na pewno ważny temat do dyskusji. Nie chcę tutaj to głęboko wchodzić, chciałem bardziej zasygnalizować pewien problem, pewne także dylematy, które Polska ma, bo jeżeli pójdziemy w totalny cynizm i realpolitik, no to wtedy jest ryzyko, że nie będziemy mieli dobrych argumentów i przed Niemcami i Rosją, prawda? Nikt nie będzie chciał się po naszej stronie angażować. Ale z drugiej strony, jeżeli też będziemy za bardzo posługiwać się językiem liberalnego moralizmu, to także moim zdaniem możemy niewłaściwy, nierealistyczny sposób komunikować, bo po prostu nie przekonamy, tak? Państw,
które myślę już w coraz mniejszym stopniu są do tego całego sztafażu, na którym ONZ zbudowano, przywiązane. Zresztą sam Trump, to było bardzo symboliczne, przyszedł i dosłownie zdesakralizował tak naprawdę te świątynie prawa międzynarodowego, tak, w postaci ONZ. Zwyzywał tak naprawdę ONZ jako organizację, wsadził dużo takiego ostroprawicowego przekazu na temat imigracji, na temat transformacji zielonej i tak dalej, tak? No i na temat w ogóle samego multilateralizmu. No oczywiście, pewnie gdyby Nawrocki szedł tak ostro jak Trump, to też pewnie nie byłoby to dobre, prawda? Co wolno wojewodzie, to też pewnie nie ma sensu w to wchodzić, bo my funkcjonujemy w Europie, nie jesteśmy mocarstwem jak Stany Zjednoczone. I trochę Nawrocki o tym mówił, tak, że zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy, Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do zielonego szaleństwa i zielonego ładu, które niszczy rynki gospodarcze i ekonomiczne, także rynki rolne. No i to oczywiście bardzo słusznie, dobrze, że to powiedział, te rynki rolne, o czym mówiłem wcześniej, no trzeba się o interes naszego rolnictwa upominać. Pytanie oczywiście, jak mądrze wyważyć te elementy, tak? Jeśli chodzi o to, jak komunikujemy się ze światem zachodnim. Ten problem chciałem tak naprawdę zasygnalizować, no w przypadku Sikorskiego to idzie dużo dalej, no bo on po prostu jest takim liberalnym dinozaurem, jeśli chodzi o swój przekaz, te jego przemówienia mogły być w ogromnej mierze po prostu pisane w latach 90. czy 2000. Ale to jest osobny problem, do którego będziemy z pewnością wracać. Tyle na dziś. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.